Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Jestem dietetykiem, który zwraca uwagę nie tylko na aspekt diety, ale również na wszelkie inne czynniki zdrowia bądź choroby, na jedno wychodzi, które należy w dzisiejszych czasach wziąć pod uwagę. Dlatego, że sama dieta już nie wystarczy. Oczywiście dieta jest bardzo ważna, bez diety nie ruszymy, bez zwracania uwagi na to, co jemy, też nie będziemy zdrowi. Jeśli patrzymy się na nasze zdrowie w perspektywie całego życia i w perspektywie całego ciała, czyli chodzi mi tutaj o takie zdrowie, które jest pełne na 100% i które długo trwa. Nie chodzi mi o chwilowe zażegnanie niewygodnych symptomów chorobowych. Słyszałam kiedyś wypowiedź pewnej dietetyczki, bardzo znanej, która również tak jak ja wydawała książki. Myślę, że była bardzo popularna. Ona zaczęła swoją pracę na długo przede mną i w tej wypowiedzi zaskoczyła mnie stwierdzeniem, że ona już chyba zrezygnuje z poradnictwa dietetycznego, bo zauważa, że te porady, których udzielała 10 lat wcześniej, przestają działać. Coś się dzieje takiego, że pomimo, że dajemy ludziom zalecenia dietetyczne, to nie wystarcza. Oni nadal chorują. Ja się wtedy tak zdziwiłam, bo słuchałam tego wywiadu, kiedy jeszcze sama nie miałam zbyt dużego doświadczenia w pomaganiu ludziom pod względem dbałości o zdrowie. Natomiast teraz z tej mojej perspektywy, już kilkuletniego doświadczenia, wiem, że sama dieta nie wystarczy. Żyjemy w coraz bardziej tak zwanym ucywilizowanym społeczeństwie, gdzie dochodzi z roku na rok coraz więcej różnych rozmaitych czynników zdrowia i choroby, albo inaczej. Te czynniki pojawiły się już jakiś czas temu, jeszcze w XX wieku, natomiast one teraz z roku na rok przybierają na sile. I jednym z takich ważniejszych, mocniejszych czynników oprócz diety jest promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń bezprzewodowych. I dzisiaj właśnie chciałabym wprowadzić Państwa w ten temat, rozpocząć cykl publikacji tutaj na YouTubie poświęconych właśnie temu tematowi. Temat jest ogromny. Ja pracuję nad nim od sierpnia tego roku. Dzisiaj mamy grudzień 2022 roku, a więc już bardzo długo i praktycznie codziennie poświęcałam mu część mojego czasu. Nie sądziłam, że aż tak długo mi zabierze. Studiowałam go, zdobywałam informacje, przetwarzałam w jakiś sposób pod kątem przygotowania dla Państwa materiału, bo nie było to łatwe i nie wiem, szczerze mówiąc, czy uda mi się zaprezentować ten materiał wystarczająco czytelnie i wystarczająco skrótowo. Materiał jest olbrzymi. Będę musiała zrobić z niego kilka odcinków, bo nie sposób pomieścić go w jednym filmiku YouTube'owym. Także zapraszam dzisiaj na pierwszy odcinek, który będzie wstępnym odcinkiem. Czy te wszystkie gadżety są bezpieczne? Proszę nie wierzyć, że tablet, laptopy czy telefony komórkowe są bezpieczne. Nie, nie są bezpieczne. Są już tacy obywatele, którzy to wiedzą. Pole elektromagnetyczne zakłóca normalne funkcjonowanie mózgu, działanie DNA. O tym nie mówi się publicznie. Usłyszeli Państwo właśnie fragment wykładu pod tytułem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, wygłoszonego przez szwedzkiego profesora Olli Johanssona na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez miasto Kraków w 2018 roku. Przedstawiam Państwu dzisiaj pierwszą część mojej prezentacji na temat chorobotwórczości promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z urządzeń bezprzewodowych i innych sztucznych źródeł. Zaprezentuję Państwu pewne podstawowe informacje w dniu dzisiejszym, w tym odcinku, po to, aby Państwa wprowadzić w temat, zwłaszcza tych, dla których temat ten nie jest jeszcze dobrze znany. Jak również przedstawię Państwu podstawy, na których się opierałam, tworząc tą prezentację. Temat jest bardzo kontrowersyjny. Poza tym jest to bardzo trudny temat. Wieloaspektowy. Brakuje wyspecjalizowanych fachowców, którzy mogliby o tym temacie mówić fachowo w każdym jego aspekcie.
Dlaczego? O tym Państwo dowiedzą się później w trakcie tej prezentacji w przyszłych odcinkach. Natomiast dzisiaj przedstawię poszczególne punkty, które przyszły mi do głowy, konkretne kwestie, które mogą przyczyniać się właśnie do kontrowersyjności tego tematu, tak przynajmniej według moich przemyśleń. I pierwsza kwestia to interes firm telekomunikacyjnych, interes rządów, interes konsumentów wobec interesu, jakim jest zdrowie człowieka. I teraz tak, o co chodzi? Przede wszystkim urządzenia bezprzewodowe, współczesne urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne są domeną rynku firm telekomunikacyjnych. Rynek ten prężnie się rozwija i przynosi coraz większe dochody, bo chociażby jednym z takich produktów, które oferuje ten rynek, są telefony komórkowe, a konkretnie smartfony. Ale nie tylko, bo oczywiście z tym jest związana cała infrastruktura telekomunikacyjna, bo same aparaty to nie wszystko, jak wiemy. I powiązany jest z interesem firm telekomunikacyjnych interes rządów, dlatego że im bardziej się dana branża rozwija na dużą skalę w kraju, tym większe są wpływy do budżetu. Myślę, że też mogą być kwestie finansowe nieformalne, naciski finansowe nieformalne. To należy wziąć pod uwagę. Dlatego nie usłyszymy w głównych mediach czy wśród oficjalnie przemawiających decydentów o tym, że mamy jakiś problem w związku z tym, że mamy coraz więcej wynalazków telekomunikacyjnych, które niekoniecznie służą zdrowiu człowieka. Interes konsumentów też jest tutaj pewną przeszkodą, przyczynia się do kontrowersyjności tematu, dlatego że produkty, które oferuje rynek telekomunikacyjne są bardzo atrakcyjne, są bardzo przydatne, sama to potwierdzam. No i w związku z tym jest to bardzo duża siła, która sprawia, że ten rynek się prężnie rozwija, w zasadzie bez kontroli, bardzo dynamicznie. Pozornie jest oczywiście kontrolowany, ale jeżeli wybiorą się Państwo ze mną w tą podróż po temacie pól elektromagnetycznych i zdrowia człowieka, zobaczą Państwo, że tutaj dużej kontroli nad tym nie ma. I ten interes konsumentów jest zawsze w zasadzie największą siłą, największą taką wytyczną do generowania popytu i podaży na danym rynku danych produktów i usług. I jest to ogromna siła, bo wyobraźmy sobie, że nagle z dnia na dzień wszyscy przestajemy być zainteresowani używaniem telefonów komórkowych. To tak, oczywiście telefony komórkowe są tylko przykładem, bo tych urządzeń jest o wiele więcej. To nie są tylko telefony komórkowe, o czym będzie mowa za chwilę, ale wyobraźmy sobie tak hipotetycznie, że nagle wszyscy rezygnujemy z tego gadżetu. No myślę, że to by były ogromne straty dla firm telekomunikacyjnych. I w związku z tym, jeżeli mamy tak silny jako konsumenci interes, aby korzystać z tych produktów i usług, nie będziemy chętni, aby słyszeć i wgłębiać się w temat, który mówi nam o tym, że te produkty niekoniecznie idą w parze z naszym zdrowiem. I z drugiej strony do kontrowersyjności tematu przyczynia się właśnie kwestia zdrowia człowieka i z drugiej strony barykady są ludzie, którzy troszeczkę więcej orientują się w temacie zdrowia człowieka, choćby z racji swojego zawodu, ale nie tylko, czy z racji swojego stanu zdrowia i zaczynają drążyć, dlaczego chorują. No i w momencie, jeżeli zaczynają się orientować w tym temacie, który Państwu dzisiaj przedstawiam, jest tutaj z ich strony też potężna siła sprzeciwu wobec czegoś, co potencjalnie szkodzi zdrowiu lub faktycznie im szkodzi. Także stąd tutaj to napięcie, bym powiedziała. Kolejna kwestia, która przyczynia się do kontrowersyjności tematu, to problem uzależnienia od tych nowoczesnych bezprzewodowych gadżetów. Jest to związane z interesem konsumentów, ale tutaj ten produkt, jakim w szczególności są komórki, telefony komórkowe, powodują autentyczne uzależnienie, klasycznie opisane w podręcznikach do psychologii i być może psychiatrii, gdzie mamy typowe objawy uzależnienia i typowe objawy odstawienia, więc wyobraźmy sobie narkomana bądź alkoholika, któremu chcemy odebrać narkotyk. To przede wszystkim będzie wściekły, nie będzie chciał rozmawiać, nie będzie chciał się wgłębiać w argumenty. Oczywiście zależy, na jakim etapie swojego problemu jest i na jakim etapie uświadamiania sobie tego problemu. Niektórzy nigdy nie zechcą uświadomić sobie problemu, swojego uzależnienia, niezależnie co jest jego przedmiotem. Kolejny punkt to finansowanie badań naukowych. Oczywiście, że jeżeli mamy tego typu poważne kontrowersje jak zdrowie człowieka, to wydaje się naturalnym, że chcemy się odwołać do czegoś, co wydaje się obiektywne, sprawdzone, czarno na białym, co jest zbadane szkiełkiem i okiem, czyli do badań naukowych. Problem jest z tym, że współczesne badania naukowe na temat wpływu
promieniowania elektromagnetycznego czy pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka. Tych badań jest pełno, natomiast bardzo wiele z nich ma zupełnie przeciwne wnioski i bardzo wiele z nich wykazuje zupełnie co innego. Skąd się to bierze? Czy są różne prawa fizyki, różne prawa fizjologii człowieka? Wydaje się, jedni i drudzy badają to samo, dochodzą do różnych wniosków. Więc niestety tutaj myślę, że problem tkwi w tym, kto finansuje dane badania i jaki chce cel osiągnąć tymi badaniami. Jeżeli badania na przykład finansowane są przez branżę telekomunikacyjną na temat wpływu szkodliwości ich produktów na zdrowie człowieka, to możemy się domyślać, że wyniki tych badań mogą być nieobiektywne. Kto płaci, ten rządzi i to należy mieć na uwadze. I już są wysuwane przez naukowców, którzy jednak wykazują to, że te urządzenia nie są zbyt bezpieczne dla człowieka. Dochodzą ci naukowcy do tego, oczywiście oni badają badania strony przeciwnej, analizują i dochodzą do poważnych błędów metodologicznych. Na przykład takim najpoważniejszym chyba błędem jest to, że jest zbyt krótki okres badania. Bo to zjawisko wpływu pól elektromagnetycznych pochodzących ze sztucznych źródeł na zdrowie człowieka, to zjawisko można zauważyć dopiero tak naprawdę, z konkretnymi dowodami, z pewnymi zjawiskami, które wychodzą dopiero w długoterminowych badaniach epidemiologicznych, więc takie zjawisko można zauważyć przy ekspozycji już w pewnych przypadkach co najmniej 10-letniej. Więc jeżeli badanie dane obejmuje okres kilku miesięcy obserwacji, no to jest stanowczo za krótko. Inny przykład nieprawidłowości w badaniach, które wykazują pozorne bezpieczeństwo, to jest niewłaściwy dobór grupy kontrolnej. Okazuje się, że wśród osób, które są w grupie kontrolnej, są niestety te osoby również poddane wpływowi promieniowania ze sztucznych źródeł, tylko nie akurat z tych, które są badane. Więc jak się wgłębimy w literaturę, dojdziemy do tych wad, tych poszczególnych badań i na pewno jednak prawda, czy prawa fizyki i prawa fizjologii człowieka są niezmienne, są takie same. Kwestia naszej interpretacji tych praw. Kolejny taki element, który przyczynia się do kontrowersyjności tematu, to wieloczynnikowość zaburzeń zdrowotnych, które są wywoływane właśnie między innymi przez sztuczne pola elektromagnetyczne. Powiedzmy, weźmy za przykład taki bardzo pospolity objaw jak ból głowy. Wiadomo, że ból głowy może być wywołany szeregiem różnorodnych czynników. Może być to zwykły alkohol, po którym nas boli głowa, może być to stres, napięcie w pracy, może być to niedospanie, może być to zatrucie jakąś substancją, może być to niezdrowe jedzenie, może być to nietolerancja pokarmowa. No i może być to również promieniowanie elektromagnetyczne, jak wykazały badania. I problem jest taki, oczywiście nie wymieniłam wszystkich możliwych czynników bólu głowy. Problem polega na tym, że współczesny człowiek w zasadzie poddany jest wielu czynnikom naraz. I bardzo ciężko wykazać rzetelnie, zero-jedynkowo, że właśnie ten ból głowy u tego człowieka na pewno jest związany z tym, a z tym źródłem promieniowania. Z drugiej strony ten wpływ promieniowania jest już bardzo dobrze wykazany w badaniach epidemiologicznych, czyli na badaniach dużych grup ludzi, gdzie setki ludzi są przepytywane w odpowiedni sposób, ustalony z góry naukowo, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii. I wtedy już wykazywane są pewne prawidłowości i to wychodzi jasno w badaniach. Natomiast nigdy do końca nie będziemy mieli pewności zero-jedynkowej. I to jest oczywiście taki pokarm dla tych, którzy by chcieli zdyskredytować zjawisko, o którym mówię, czyli zjawisko negatywnego wpływu pól na zdrowie człowieka. Będę mówiła w dalszej części prezentacji, będę stosować skrót PEM, który interpretujemy jako pole elektromagnetyczne. Więc bardzo łatwo zdyskredytować negatywny wpływ PEM-u na zdrowie człowieka właśnie chociażby przez ten argument, że przecież dany objaw może być wywołany, na pewno był wywołany innymi czynnikami, nie tym. No ale to jest taki argument łatwy dla laików, natomiast każdy doświadczony naukowiec, czy ktoś, kto głębiej interesuje się po prostu nauką, dużo czyta, wie, że to jest tylko powierzchowne stwierdzenie. Następna rzecz to indywidualna wrażliwość na PEM u każdego człowieka. I to mogę też powiedzieć na własnym przykładzie, że ja akurat jestem osobą, która reaguje na takie promieniowanie, a mój mąż na przykład nie. Jemu jest bardzo ciężko zrozumieć, wyobrazić sobie, jak się to odczuwa. I niestety ta wrażliwość na PEM wydaje się, że taka wyraźna występuje u bardzo małej grupy społeczeństwa.
Z drugiej strony ta grupa się powiększa, to myślę, że za ileś tam lat, chociaż wolałabym, żeby do tego nie doszło, ta grupa będzie już na tyle duża, że będzie się ją poważnie traktować. Natomiast na dzień dzisiejszy ci ludzie nie są zbyt poważnie traktowani, są zostawieni samym sobie. Lekarze też nie za bardzo potrafią im pomóc. Często ci ludzie są po prostu wyśmiewani. Jest jeszcze jedna rzecz z tą wrażliwością. Ona się zmienia w czasie. Ona u jednego człowieka może w ogóle nie istnieć do pewnego momentu, a potem się stopniowo w pewnym momencie pojawić i stopniowo nasilać. Więc no, jest to bardzo trudne do wychwycenia i znowu do takiego określenia, ustosunkowania się w kategoriach czarno-białych. I teraz powiem troszeczkę o tym, jakie są podstawy mojej prezentacji. Ja nie jestem naukowcem, więc nie przeprowadzałam osobiście żadnych badań naukowych na temat wpływu PEM na zdrowie człowieka. Natomiast od lat się tym tematem interesuję, a od kilku miesięcy zgłębiam go gruntownie każdego dnia. Więc wszystkie materiały, z których korzystałam, przedstawię Państwu dzisiaj w tym odcinku i dodatkowo wykażę spis materiałów źródłowych, będę wykazywać w opisie do filmu pod każdym pojedynczym odcinkiem. Będę to powtarzać i celowo również dodatkowo zaprezentuję te materiały w dzisiejszym odcinku z tego względu, żeby nikt nie miał wątpliwości, że nie jest to moja twórczość własna i to, co Państwu przedstawię, to nie jest wynik moich jakichś subiektywnych opinii. Jeżeli będzie coś subiektywnego, obiecuję, że to zaznaczę. Rzetelność tego, co przedstawiam, można ocenić, sprawdzając te materiały, które wskazuję i skonfrontować je z własnymi przemyśleniami, z logiką, z uważną obserwacją rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Rzeczywistości, która nas otacza, w której żyjemy. I bardzo ważna jest też umiejętność obserwacji własnego organizmu. Pierwszą taką podstawą do stworzenia tej prezentacji było moje własne wieloletnie zainteresowanie tematem. Po raz pierwszy wspomniałam o tym zagadnieniu w mojej pierwszej książce Zdrowe dzieci. Tam pisałam o mikrofalówkach i o telefonach komórkowych i przy tej okazji poruszyłam problem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie, w tym wypadku tej książki na zdrowie dzieci. Poza tym sukcesywnie, gdy tylko napotykałam jakieś materiały ciekawe, wykłady, artykuły, jakieś raporty rządowe, akurat tutaj raport Najwyższej Izby Kontroli się przewinął przez moje oczy. Co do mnie docierało, tym się interesowałam, z tym się zapoznawałam i sukcesywnie przedstawiałam to na mojej stronie internetowej. Proszę sobie zobaczyć na stronie zdrowedzieci.org.pl, tutaj Państwu pokazuję na planszy, wejść sobie w kategorię promieniowanie elektromagnetyczne i tam znajdą Państwo mnóstwo różnych publikacji moich, które przedstawiają to, co udawało mi się sukcesywnie zbierać, docierać. Myślę, że bardzo ciekawy materiał i w szczególności polecam Państwu zapoznać się z taką publikacją właśnie w tej kategorii pod tytułem Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie dzieci, wykłady naukowców. I tam będą Państwo mieli przytoczone wykłady naukowców, którzy przyjeżdżali w latach bodajże 2017-2019 na międzynarodowe konferencje organizowane przez miasto Kraków i poświęcone właśnie temu tematowi, który poruszam w mojej prezentacji. I na tych konferencjach wypowiadali się i polscy naukowcy, i zagraniczni. I część tych wykładów właśnie w tej publikacji tam przytaczam. Proszę się z tym zapoznać koniecznie, jeżeli Państwo rzeczywiście chcą zgłębić temat. I część wybrałam też w mojej prezentacji, dwa z tych wszystkich wykładów, żeby Państwu jako przykład podać i żeby zachęcić do zapoznania się z całością. Kolejnym punktem, na którym się oparłam i to była bardzo taka poważna pozycja w poszukiwaniu informacji, to były książki. I przede wszystkim książki, które mi wpadły w ręce, gdzieś tam, gdy szukałam publikacji na interesujący mnie temat promieniowania, to były książki w języku angielskim. Nie wiem, czy jest coś rzetelnego, wydanego po polsku. Myślę, że to by również do mnie dotarło. Natomiast tutaj szłam od książki do książki. Najpierw przeczytałam pierwszą książkę, ja Państwu te książki też zaprezentuję. Później z tej książki zgłębiłam się w materiały źródłowe w niej podane i stąd dotarłam do kolejnej książki i potem jeszcze do jednej. Są to książki bardzo dobrze udokumentowane, moim zdaniem, a więc rzetelne. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać w 100%.
Nie ma chyba książki czy osoby, z którą ja osobiście się zgadzam w 100%, co nie oznacza, że należy wypowiedzi, czy to w postaci książek, czy wykładów od razu odrzucać, bo coś pojedynczego nam się tam nie będzie zgadzać. Warto jednak dać temu trochę uwagi, jeśli tylko całościowo wydaje nam się dany materiał w miarę rzetelny. Kolejną pozycją, która jest związana z książkami, to są artykuły naukowe i również głównie w języku angielskim. Znowu ubolewam nad tym, że w zasadzie tego nie ma w języku polskim. W związku z tym polskie społeczeństwo jest niedoinformowane, nie może się edukować. Na szczęście wielu ludzi zna język angielski na tyle, żeby móc zajrzeć w te źródła, które tutaj przedstawię. Bardzo do tego zachęcam. Ale też stworzyłam właśnie tą całą moją prezentację w języku polskim właśnie po to i w sposób skrótowy, bo tej wiedzy jest ogrom. Ja i tak musiałam wiele streszczać. Było to zadanie dosyć trudne. Nie wiem, czy się z niego dobrze wywiążę, bo chciałam przekazać Państwu w tej wieloodcinkowej prezentacji najważniejsze rzeczy. Nie chciałam pominąć czegoś bardzo istotnego, a z drugiej strony musiałam rezygnować z wielu rzeczy, żeby po prostu zamknąć to w jakąś całość w okresie pracy chyba ponad 3-miesięcznej. Więc te artykuły naukowe i te książki to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tych artykułów w szczególności naukowych na temat negatywnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie jest ogrom. I można się też posłużyć, jeżeli to, co przedstawię, będzie niewystarczające, właśnie materiałami źródłowymi z książek, które przedstawiam i sobie dojść do kolejnych artykułów. I jest jeszcze jeden ważny element, który przyczynił się do stworzenia tej dzisiejszej prezentacji, mianowicie jest to doświadczenie osobiste. Jak już wspomniałam, należę do osób elektrowrażliwych. Objawiało się to już wiele lat temu, wtedy, kiedy ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak promieniowanie z urządzeń bezprzewodowych, sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne. Ja po prostu nie zdawałam sobie sprawy, bo nie interesowałam się tym, a już zauważałam pewne problemy, takie krótkotrwałe w momencie dłuższego kontaktu z ekranem chociażby telewizora, czy w miejscach takich jak sklep z telewizorami, gdzie było bardzo dużo ekranów włączonych. Momentalnie czułam pewien dyskomfort i wiedziałam, tylko instynktownie czułam, że muszę jak najszybciej to miejsce opuścić, bo bym się bardzo źle czuła w jakimś tam okresie czasu po tej ekspozycji. To samo odczuwam od jakiegoś czasu bardzo silnie przy dłuższych rozmowach przez telefon komórkowy, pomimo że nie przystawiam telefonu komórkowego do głowy od wielu lat. Stosuję albo tryb głośno mówiący, albo słuchawki, a mimo to ten telefon na mnie oddziaływuje. Miejsca, w których są aktywne punkty Wi-Fi, to nie są również miejsca, w których się dobrze czuję. Bardzo szybko dostaję bólu migrenowego i tak dalej. Może jeszcze Państwu o tym opowiem w szczegółach kiedy indziej. I niestety podobne objawy zauważam u mojej córki, ale żeby też ktoś nie pomyślał, że demonizuję wszystko, że naciągam, że wymyślam sobie to, mogę śmiało powiedzieć, że takich objawów nie odczuwa mój syn ani mój mąż. Tak, żeby dla przeciwwagi, że to nie jest tak, że to jest kwestia mojej wyobraźni i twierdzę, że wszyscy to odczuwają. Nie, na pewno wiem, że nie wszyscy ludzie to odczuwają. Natomiast mam bardzo mocne przesłanki ku temu, aby myśleć, że to promieniowanie nie jest obojętne dla jakiegokolwiek człowieka. Innymi słowy, na każdego człowieka w jakiś sposób wpływa, tylko nie każdy człowiek to odczuwa. Wpływa negatywnie oczywiście. I teraz chciałam Państwu przedstawić, tym z Państwa w szczególności, którzy w ogóle jeszcze nie interesowali się tematem, o którym mówię, przykłady urządzeń bezprzewodowych i innych źródeł sztucznego promieniowania elektromagnetycznego czy sztucznego pola elektromagnetycznego. I zanim do tego przejdziemy, zaznaczę, że samo promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem naturalnym. Mamy kilka źródeł tego promieniowania w naszym naturalnym otoczeniu. Jest to Słońce, jest to sama Ziemia, są to na przykład wyładowania piorunowe w czasie burz, czy zjawiska kosmiczne, które w jakimś tam stopniu do nas docierają. Gdyby tego promieniowania naturalnego nie było, to by nas nie było. My po prostu jesteśmy związani z tym promieniowaniem i nasze organizmy są ściśle do niego dostosowane. Z tym, że nie jest to samo promieniowanie, co promieniowanie pochodzące ze sztucznych źródeł. Nie jest to ta sama ekspozycja, może w ten sposób ściślej ujmę rzecz. I teraz przykłady takich urządzeń bezprzewodowych i innych źródeł sztucznego promieniowania, nie naturalnego, tylko sztucznego, którego nie było jeszcze 100 czy 200 lat temu, czy jeszcze dawniej. A więc telefony komórkowe, w tym smartfony, szczególnie z włączonymi funkcjami Wi-Fi, transmisji danych, lokalizacji, Bluetooth. To znaczy, jeżeli te funkcje są włączone,
telefon promieniuje o wiele bardziej. Jeżeli te funkcje wyłączymy, telefon jest czynny, on jest już dużo mniejszym źródłem promieniowania, poza oczywiście czasem rozmów, czy czasem przychodzenia, czy wysyłania SMS-ów, czy wybierania numerów. Dalej, telefony stacjonarne ze słuchawką bezprzewodową. Możemy jak najbardziej korzystać z telefonów stacjonarnych ze słuchawką przewodową na kablu, ale powinniśmy unikać telefonów stacjonarnych ze słuchawką bezprzewodową. One są określane jako DECT, od angielskiego Digital Enhanced Cordless Telecommunication. Kolejnym źródłem są punkty Wi-Fi, których pełno jest nie tylko w szkołach, w instytucjach publicznych, w sklepach, ale również w naszych domach, niestety. Czyli są to zazwyczaj routery z włączoną funkcją Wi-Fi. Tę funkcję w routerze można wyłączyć, można do routera podpiąć kabel, którym łączymy router z urządzeniem końcowym, czyli na przykład z laptopem czy komputerem stacjonarnym. Innym źródłem promieniowania będą tablety i tak jak w przypadku telefonów komórkowych z włączonymi funkcjami Wi-Fi, transmisji danych, lokalizacji, Bluetooth, jeżeli takie funkcje w tablecie są, to dobrze jest w celu ograniczenia promieniowania je wyłączyć. Następna rzecz, która dla mnie długo była nieuświadomiona, to urządzenia z włączoną funkcją wyszukiwania Wi-Fi, czyli nie nadawania, tylko wyszukiwania. I to będą laptopy, to będą komputery, to będą smartfony, to będą tablety i różne inne urządzenia. I bardzo jest istotne, jeżeli już postanowimy zrezygnować z Wi-Fi w domu, żeby również wyłączyć te funkcje w naszych urządzeniach. Funkcję wyszukiwania Wi-Fi, bo to też generuje promieniowanie. Następna rzecz to słuchawki Bluetooth i urządzenia z włączoną funkcją Bluetooth. Tak jak wyżej wspomniałam, to mogą być telefony, tablety. Takie urządzenia też mogą być zainstalowane w naszych samochodach, jeżeli są to auta nowszej generacji. Też o tym kiedyś bliżej opowiem, przedstawię. Zmierzyłam to osobiście miernikiem w naszym samochodzie. Namierzyłam takie źródło promieniowania. Mój mąż wyłączył tę funkcję w samochodzie wyszukiwania Bluetooth i promieniowanie ustało. Następne źródło to klawiatury i myszki bezprzewodowe i to też sama osobiście stwierdziłam przy pomocy właściwego miernika. Stacje bazowe telefonii komórkowej, konkretnie anteny, które są zawieszone na masztach, na wieżach, czasami są instalowane na dachach budynków różnych usługowych bądź mieszkalnych, biurowców. No niestety na to mamy mniejszy wpływ niż na takie źródła jak osobisty telefon komórkowy. Niemniej warto mieć świadomość, szczególnie gdy podejmujemy decyzję o tym, gdzie będziemy pracować, gdzie mieszkać, czy gdzie się uczyć również, gdzie posyłamy dziecko do szkoły. Ja na przykład, moja córka miała wymarzoną szkołę, do której chciała iść, ale niestety tam były 3 maszty z antenami 3 różnych firm telekomunikacyjnych na tej szkole. W związku z tym nie miałyśmy wyboru, jak zrezygnować z tej szkoły. Kolejne źródło już tutaj się wyświetliło, to anteny nadawcze telewizyjne i radiowe. To są już takie bardziej stare źródła, znane od lat. Ludzie mieli to uświadomione tak szeroko, że w pobliżu takich anten nie należy stawiać domów, nie należy osiedlać się. Kuchenki mikrofalowe to następne źródło, szczególnie starego typu czy już zużyte. Jest niebezpieczeństwo, że to promieniowanie będzie przeciekać. Bezprzewodowe liczniki zdalnego odczytu zużycia prądu i gazu. Jest to u nas jeszcze w Polsce chyba nie jest tak bardzo rozpowszechnione jak w krajach zachodnich, niemniej trzeba uważać na to, trzeba się zorientować, jakie mamy liczniki zainstalowane w domu. I kolejna rzecz, która jest bardzo niedostrzegana, bo dotyczy fal elektromagnetycznych o mniejszych częstotliwościach i są to tak zwane źródła brudnej elektryczności, czyli zakłócenia impulsowe w kablach elektrycznych, urządzeniach elektrycznych i liniach przesyłowych prądu. To mogą być kable zwykłe elektryczne, urządzenia elektryczne i oczywiście wiem, że to jest taka informacja, która może u niektórych wzbudzać śmiech, szyderstwo. Niemniej jest to udokumentowane, że nawet takie urządzenia u osób szczególnie wrażliwych mogą powodować problemy zdrowotne. I też będę Państwu przedstawiać rzetelne źródła informacji właśnie na ten temat. I niewiele, tak jak mówiłam, osób w ogóle zwraca na to uwagę. Nawet jeżeli zwracają uwagę na szkodliwość promieniowania z telefonów komórkowych, na mikrofale, to już tutaj nie dostrzegają problemu. A to jest kwestia tylko pogłębienia swojej wiedzy. I kolejne takie źródło, bardzo nieuświadomione, to lampy energooszczędne, typu lampy LEDowe i fluorescencyjne. Niestety, tutaj jest jeszcze drugi problem się nakłada, a mianowicie kwestia
tego, że jest to oświetlenie bardzo niedobre dla naszych oczu i dla naszego układu hormonalnego, dla naszego cyklu dobowego, ale to jest osobny temat i ten temat dosyć szczegółowo, wyczerpująco przedstawiłam na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl. Tam proszę sobie przez wyszukiwarkę znaleźć artykuł dotyczący oświetlenia. Wpływ oświetlenia na zdrowie. Nie jestem pewna, czy dokładnie tak brzmi tytuł tej publikacji, ale myślę, że do tego Państwo dojdą. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. I następna kwestia to promieniowanie jonizujące, a promieniowanie niejonizujące. Troszeczkę takich informacji z zakresu fizyki. Pamiętajmy, że nie mówimy w tej prezentacji o promieniowaniu jonizującym, czyli bardzo groźnym, które powoduje, że nasze cząsteczki naszych tkanek są rozrywane na jony pod wpływem tego promieniowania, czyli takie cząstki, które są naładowane dodatnio bądź ujemnie. No i generalnie to promieniowanie niszczy tkanki, prowadzi do okropnych następstw zdrowotnych i do śmierci. Promieniowanie, o którym my mówimy, mikrofalowe, nie jest promieniowaniem jonizującym, ale żeby do tego dojść, zobaczmy najpierw, rozróżnijmy sobie te dwa rodzaje promieniowania. Więc promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące, bo obydwa rodzaje promieniowania należą do promieniowania elektromagnetycznego, więc jest to promieniowanie elektromagnetyczne, którego energia jest na tyle silna, aby oderwać elektrony od neutralnych atomów lub cząsteczek i doprowadzić do powstania jonów, anionów lub kationów, czyli aniony to są cząstki o ładunku ujemnym, kationy o dodatnim. Są to elementy o określonym ładunku elektrycznym. Promieniowanie to rozrywa wiązania chemiczne. Efektem jego działania jest zniszczenie żywych tkanek, zmiany materiału genetycznego w komórkach, choroba popromienna, nowotwory i śmierć. Do promieniowania jonizującego zalicza się promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie i częściowo promieniowanie nadfioletowe. Natomiast promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, czyli to, które będzie nas interesować w tej prezentacji, to jest promieniowanie elektromagnetyczne, którego energia nie jest na tyle silna, aby doprowadzić do jonizacji atomów lub cząsteczek, jednak może ona zmienić ułożenie przestrzenne wiązań w cząsteczkach i wpływać na rozmaite procesy w organizmach żywych, wywołując skutki biologiczne, szczególnie w dłuższym okresie ekspozycji. Tutaj zaznaczam ten fragment, szczególnie w dłuższym okresie ekspozycji. To jest ważna rzecz. Skutki promieniowania niejonizującego mogą mieć charakter termiczny lub nietermiczny. Do promieniowania niejonizującego zalicza się promieniowanie nadfioletowe o niskiej energii, światło widzialne, promieniowanie podczerwone, promieniowanie o częstotliwościach mikrofalowych i radiowych. I tutaj, jak widzą Państwo, wśród tych przykładów promieniowania niejonizującego mamy coś, co nam sprzyja naszemu zdrowiu. Jest to światło widzialne. Jest to również promieniowanie podczerwone, które nas grzeje. Promieniowanie nadfioletowe, które jest bardzo ważne w procesie wytwarzania witaminy D w naszym organizmie. Więc jest bardzo istotne, żebyśmy mieli świadomość tego, o czym mówimy, żebyśmy zdobyli te podstawowe informacje z zakresu fizyki i biologii, aby dobrze zrozumieć dalszą część prezentacji. Jak widzą Państwo, to promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące może mieć dwojakiego rodzaju wpływ, albo termiczny, albo nietermiczny. My będziemy w tej dalszej części prezentacji skupiać się na tym oddziaływaniu nietermicznym, tym mniej poznanym, mniej uświadomionym. Przedstawiam Państwu teraz ilustrację dotyczącą promieniowania elektromagnetycznego w takim podziale na promieniowanie niejonizujące i promieniowanie jonizujące. Ja tę ilustrację przedstawiam dla tych z Państwa, którzy fizykę mieli już dawno i muszą sobie pewną wiedzę przypomnieć, podobnie jak ja. Ja na potrzeby zrozumienia całego tematu, który podjęłam, musiałam sięgnąć do szkoły, do podstawowych informacji o promieniowaniu elektromagnetycznym, o polu elektromagnetycznym. Będę używać bardzo prostego języka, niefachowego, po to, aby mój przekaz był bardziej zrozumiały dla laików i poprzestaniemy tylko naprawdę na podstawowych informacjach. Tutaj widzimy, że przedmiotem tej ilustracji, tym podstawowym elementem jest fala sinusoidalna. Zaznaczę ją na żółto i zobaczmy, że ta fala, ona na początku jest taka rozlazła i później coraz bardziej się zagęszcza. Im bardziej w prawo, tym bardziej się zagęszcza i jest to związane z częstotliwością fali. Za chwileczkę powiemy sobie dokładnie, co to jest częstotliwość fali. Im gęściejsza, tym większa częstotliwość fali.
Kolejnym atrybutem fali jest jej długość. I może od długości zaczniemy, potem powrócimy do częstotliwości. Więc długość fali jest to najmniejsza odległość między dwoma powtarzającymi się fragmentami fali. Zaznaczę dwa powtarzające się elementy, jakim są grzbiety fali. Tu mamy jeden grzbiet fali, tu mamy następny. I ta odległość między jednym a drugim, takim samym elementem fali, to jest długość. Możemy również to zrobić względem tych odwróconych grzbietów, czyli dolin. Od tego punktu do tego, czyli od tego do tego mamy kolejny odcinek, który oznacza nam długość fali. Jak widzimy, on jest troszeczkę krótszy niż ten tutaj bardziej z lewej strony. No i tutaj jeszcze możemy jeszcze jedną długość fali oznaczyć, od tego grzbietu do tego. I tutaj ta fala już jest bardzo krótka. Czyli widzimy tutaj taką pierwszą zależność częstotliwości fali, która im bardziej na prawo, tym jest większa, czyli to zagęszczenie fali. I to koreluje z długością fali. Im większa częstotliwość fali, tym mniejsza długość fali. Więc zdefiniujmy sobie teraz częstotliwość fali. Jest to, fachowo rzecz ujmując, częstotliwość drgań źródła fali. I przejawia się ona w liczbie pełnych cykli fali na sekundę i mierzona jest w hercach. I teraz zrobimy sobie takie porównanie może do fali, jakie widzimy na otwartej wodzie, gdzieś gdy jesteśmy nad morzem albo nad jakimś jeziorkiem i widzimy, że fale uderzają o brzeg. One sobie uderzają albo częściej, albo rzadziej, w zależności od siły wiatru. Im większa siła, tym częściej te fale uderzają. I teraz, jeżeli sobie wyliczymy, ile razy taka fala uderza na sekundę, to da nam to częstotliwość w hercach. Powiedzmy, że jeżeli fala z takiej wody uderzy raz na sekundę o brzeg, to częstotliwość tej fali będzie wynosić 1 Hz. Jeżeli rzadziej będzie uderzać, to będzie to ułamek herca. Jeżeli częściej, co już trudno sobie wyobrazić, bo to by była bardzo duża częstotliwość w przypadku fal na wodzie, no to wtedy by było kilka herców bądź więcej. I tak jak już wspomniałam tutaj w tej analogii, ta częstotliwość fal i również ich długość. Im bardziej wzburzona jest woda, im silniejszy wiatr, tym ta częstotliwość jest większa, a fale są krótsze. I to będzie dziś, możemy porównać do tego zakresu. Jeżeli pogoda będzie spokojniejsza, wiatr będzie miał mniej energii, te fale będą bardziej takie rozlazłe, ich częstotliwość uderzania o brzeg, czyli częstotliwość będzie mniejsza. I właśnie tutaj się pojawił nam element też energii. Proszę spojrzeć, tu są takie dwie strzałki, jedna niebieska w lewo i tutaj mamy spadek energii i druga w prawo, pomarańczowa, więcej energii. Czyli wraz ze wzrostem częstotliwości fali i skróceniem jej długości mamy w takiej fali więcej energii i odwrotnie. Im fala dłuższa i ma mniejszą częstotliwość, tym niesie mniej energii. I tutaj możemy to odnieść do znaczenia tego już w wymiarze promieniowania jonizującego, bo jak widzimy, że po tej stronie tu mamy do czynienia z większą energią i w przypadku promieniowania jonizującego ta energia jest na tyle duża, że potrafi zerwać wiązania cząsteczkowe, czego wynikiem jest powstanie jonów, czyli z pierwotnie neutralnych cząsteczek powstają cząstki naładowane elektrycznie, albo dodatnio, albo ujemnie i te cząstki właśnie nazywają się jonami. Dlatego mówimy o promieniowaniu jonizującym. Tu potrzebna jest bardzo duża energia. Natomiast w przypadku promieniowania niejonizującego ta energia jest na tyle słaba, że nie doprowadza do rozerwania wiązań cząsteczkowych. Niemniej ma ona wpływ na organizmy żywe i to na poziomie komórkowym. Ta energia, pomimo że jest tutaj mniejsza, sprawia, że zachodzą zmiany pewne w komórkach, o czym będę mówiła w dalszych częściach prezentacji, w kolejnych odcinkach i nie pozostaje to bez znaczenia dla organizmów żywych. I teraz jeszcze powracając do naszej analogii z nadmorza bądź jeziora, powiedzmy z nadmorza, jeżeli postawimy sobie zamek z piasku nad brzegiem wody, to jeżeli fala będzie delikatna, słaba, będzie miała małą energię, ona będzie tam sobie uderzać o ten zamek z piasku, ale będzie się nam na początku wydawało nawet, że on jest nienaruszony, że nic się tam nie zniszczyło w tym zamku, ale z czasem zauważymy, że ten zamek staje się coraz mniejszy i zanika. W tym wypadku ta fala będzie musiała długo na niego oddziaływać. Natomiast w przypadku mocnego uderzenia fal morskich, powiedzmy,
bardzo silnego, będącego odpowiednikiem tutaj tego promieniowania jonizującego, już przy pierwszym uderzeniu może dojść do całkowitego spłaszczenia, zburzenia tego zamku. I tę analogię możemy odnieść właśnie do oddziaływania fal elektromagnetycznych na organizm człowieka. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego na tym wykresie? Proszę zobaczyć, że ta skala jest opisana przez długość fali w metrach. Najczęściej podaje się tu częstotliwość, to idzie w parze właśnie z tą długością, czyli albo na to się decydujemy, czyli na podanie długości fal, zakresu fal pod względem ich długości, albo częstotliwości. Tu mamy długość i to jest bardzo ciekawa rzecz. Tej skali odpowiada tutaj, korespondują z nią te obrazki, które przedstawiają nam różne urządzenia, które związane są z określonym zakresem fal elektromagnetycznych. I tutaj od lewej najdłuższe fale związane są z liniami wysokiego napięcia, najkrótsze o największej częstotliwości z promieniowaniem gamma. Przyjrzyjmy się tym wartościom. Tutaj mamy 10⁵ metra, czyli tak faktycznie to jest 1 km. Czyli fale związane tutaj z zakresem fal radiowych i linii wysokiego napięcia, gdzieś pomiędzy tymi dwoma rodzajami urządzeń, one mogą mieć około 1 km długości. Tutaj w tym przypadku mamy 10⁻² metra, czyli jest to centymetr. Czyli na poziomie mniej więcej mikrofalówek mamy do czynienia z falami o długości centymetra. Tutaj z kolei mamy 10⁻³ metra, czyli jest to milimetr i to gdzieś tutaj nachodzi na podczerwień, na wczesną podczerwień. I teraz jeszcze chciałam Państwu wyjaśnić pojęcie mikrofal, dlatego że to pojęcie się przewija w dyskusji publicznej, szczególnie gdy mówimy o urządzeniach bezprzewodowych i o ich wpływie na zdrowie człowieka. Więc co to są mikrofale? Mikrofale to jest zakres fal elektromagnetycznych w granicach podczerwieni i tutaj w granicach fal radiowych. To są mikrofale i przyjmuje się, że ich długość wynosi od 1 mm do 30 cm. Prawdopodobnie też są innego rodzaju kategorie, przedziały tych fal podane. To zależy, jest to kwestia umowna, z tego co się zorientowałam. Natomiast tutaj dłuższe fale, te graniczące od tej dłuższej strony z mikrofalami, to są już fale radiowe. Z tym, że taki podział bardziej związany jest z polskim nazewnictwem, z polską nomenklaturą, natomiast w literaturze anglojęzycznej najczęściej spotykamy się z takim określeniem, że cały ten tutaj zakres, zaczynający się od mikrofal i przechodzący fale radiowe, to wszystko są fale radiowe, a mikrofale określa się jako fale radiowe o szczególnie dużej częstotliwości i o najmniejszej długości. I przyjrzyjmy się jeszcze teraz tym urządzeniom. Tak jak widzimy, urządzenia związane z najdłuższymi falami to są linie wysokiego napięcia, później mamy fale radiowe w takim rozumieniu polskim, później telefony, już mają, tutaj są o wiele krótsze fale, mikrofalówki i podczerwień. Tu mamy bardzo ciekawy zakres fal, to są fale z zakresu światła widzialnego, te, które są bardzo nam potrzebne do życia. My widzimy to światło, podczerwieni nie widzimy, natomiast odczuwamy w postaci ciepła. I tu jest też bardzo ciekawy element ultrafiolet, który jest na pograniczu promieniowania niejonizującego i jonizującego. No i ten ultrafiolet ma i dobroczynne znaczenie, jest on nam potrzebny do życia, ale też może mieć wpływ negatywny, jeżeli mamy do czynienia z nadmierną ekspozycją na fale elektromagnetyczne z tego zakresu. I dalej fale już z pełnego zakresu promieniowania jonizującego, to jest promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. I teraz już bardziej wchodzimy w taki obszar biologiczny. Mianowicie chciałam Państwu przedstawić skutki termiczne i skutki nietermiczne promieniowania niejonizującego na podstawie wypowiedzi pani profesor doktor habilitowanej nauk medycznych Alicji Botkiewicz, która jest kierownikiem Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. To jest jeden z czołowych naszych polskich naukowców zajmujących się tym tematem. Niestety większość jej prac jest po angielsku. Można się tylko domyślać, z jakiej przyczyny. Dostałam w zasadzie jedną tylko pracę jej autorstwa w języku polskim. Ja się do pani profesor osobiście zwróciłam z prośbą, aby przysłała mi wszystkie swoje publikacje naukowe na temat, który tutaj poruszam. I pani profesor przysłała mi te publikacje. Niestety większość z nich jest po angielsku. Dla mnie to nie jest problem, natomiast problem jest z tym, że nie są one dostępne dla całego społeczeństwa. I teraz tak,
Oddziaływanie termiczne jest efektem biologicznym promieniowania o dużej mocy, przejawiającym się przede wszystkim nagrzaniem tkanek, np. tkanek mózgu, jeśli PEM emitowane jest w jego okolicach. Tempo pochłaniania energii w tkankach charakteryzuje współczynnik SAR, od angielskiego Specific Absorption Rate, który stanowi podstawę do ustalenia limitów dopuszczalnych ekspozycji dla PEM wysokich częstotliwości. Na przykład SAR dla telefonu komórkowego nie może przekraczać 2 W na kilogram i w związku z tym wydaje się nam, że jest bezpieczne. Właśnie to jest mylące, bo ten limit wyrażony w SAR zabezpiecza tylko przed działaniem termicznym, a nie zabezpiecza przed działaniem nietermicznym. Natomiast oddziaływanie nietermiczne jest związane z niskimi wartościami PEM, które nie powodują nagrzewania tkanek, natomiast mogą powodować szereg zmian na poziomie głównie komórkowym. Zmiany w funkcjonowaniu błony komórkowej, zmiany w komunikacji komórkowej, zaburzenia metabolizmu komórkowego, zmniejszenie lepkości płynów ustrojowych, zwiększenie współczynników dyfuzji, aktywację procesów nowotworowych, wyzwalanie produkcji białek stresowych, czyli białek obronnych, zaburzenie transportu jonów wapnia i innych elektrolitów, zmiany aktywności układu przywspółczulnego, wzrost tężenia noradrenaliny, obniżenie poziomu melatoniny. Z takimi zaburzeniami mogą się wiązać problemy zdrowotne. I teraz taka uwaga ode mnie. Międzynarodowa Komisja do Spraw Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym w swych rekomendacjach dotyczących bezpieczeństwa zdrowia ludzkiego bierze pod uwagę jedynie skutki termiczne promieniowania, bez uwzględnienia długoterminowych skutków nietermicznych, chociaż większość skutków promieniowania PER ma charakter nietermiczny. Natomiast rekomendacje ustalone przez rosyjskie instytucje naukowe w toku kilkudziesięcioletnich badań opierają się na skutkach nietermicznych. I tu Państwa muszę uprzedzić, to znaczy to, co teraz powiedziałam, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłam, to też są interpretacje naukowe, naukowców, uwagi w zasadzie od naukowców, którzy zajmują się tym tematem. I chciałam Państwa uprzedzić, że sceptycy, ludzie, którzy uważają, że to promieniowanie nie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka, mówią, że u nas dotychczas nasze normy w Polsce oparte były o przestarzałe rosyjskie czy radzieckie jeszcze normy, sugerując, że były to normy nieuzasadnione, że podstawy naukowe były niewłaściwe do takich norm i tak dalej, bo to one pochodziły ze Związku Radzieckiego. Nic bardziej mylnego. Ich badania były bardzo gruntowne i najwcześniejsze, więc tam najwcześniej ta nauka się rozwijała ze względu na to, że ludzie już w czasie wojny, żołnierze konkretnie, byli wyeksponowani na promieniowanie pochodzące z radarów i z innych urządzeń i tam u tych ludzi już zauważono pewne problemy zdrowotne. One były bardzo wyraźne i powtarzalne. I właśnie tam był problem już tego promieniowania nietermicznego i to zauważono w tych badaniach, więc dyskredytowanie tych badań to jest tylko zabieg socjotechniczny, uważam. I absolutnie dla mnie nie jest to argument, że te badania należy zignorować. Przedstawiam Państwu teraz normy biologiczne w zestawieniu z normami dla firm telekomunikacyjnych. To określenie normy dla firm telekomunikacyjnych jest moim własnym, subiektywnym określeniem. Wyjaśnię za chwileczkę dlaczego. A więc w Polsce mamy pewne normy, których firmy telekomunikacyjne nie mogą przekraczać, instalując różne swoje urządzenia typu anteny na masztach, na dachach budynków itd. Mówi się, że te normy są ustalone ze względu na dobro ludzi, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i życia ludzi. Natomiast tak naprawdę te normy nie chronią zdrowia i życia ludzkiego, przynajmniej według naukowców. No i one są tak określone, aby firmy telekomunikacyjne mogły się swobodnie rozwijać. Czyli tak naprawdę to są normy, które chronią firmy telekomunikacyjne, a nie zdrowie ludzkie. Do roku 2020 ta norma w Polsce wynosiła 100 000 mikrowatów na metr kwadrat. Podaję tutaj w jednostkach gęstości mocy tę normę, można też podawać innych, ale ja będę się tego trzymała z tego względu, że w przyszłości pokażę Państwu wyniki pomiarów, jakie dokonuję moim miernikiem pola elektromagnetycznego i tam właśnie odczyty podawane są w jednostkach gęstości mocy i dla ułatwienia pozostanę właśnie przy tych jednostkach. Natomiast w roku 2020
te normy zliberalizowano dla firm telekomunikacyjnych i zwiększono ich wartość 100-krotnie. Już te wcześniejsze były wątpliwe, jeśli chodzi o ochronę zdrowia ludzkiego. Natomiast tutaj, jak widzimy, tutaj mamy 10 milionów mikrowatów na metr kwadrat. Teraz Państwu przedstawię normy biologiczne, które zostały wyznaczone przez instytucje zajmujące się zdrowiem ludzkim. I Państwo za chwilę zobaczą, dlaczego można założyć, że normy, które obowiązują w Polsce, nie służą ludziom, służą jedynie firmom telekomunikacyjnym. Więc te normy biologiczne zostały ustalone przez takie instytucje jak Europejski Instytut Medycyny Środowiskowej, EUROPAEM. Ja je tutaj przytoczyłam na podstawie opracowania z 2016 roku oraz Niemiecki Instytut Biologii Budowlanej i Zrównoważonego Rozwoju IBN i to są wytyczne z 2015 roku. Proszę spojrzeć. Norma biologiczna, bezpieczna dla większości ludzi, plasuje się na poziomie poniżej 10 mikrowatów na metr kwadratowy. Porównajmy sobie tę wartość z tą wartością. One są nieporównywalne. Tutaj jeszcze oprócz takich bezwzględnych wartości dochodzą kwestie takie jak metoda pomiaru, jak kwestie, czy mamy do czynienia ze średnią, czy z wartością szczytową, ale nie będziemy na tym poziomie wchodzić w szczegóły techniczne. Ja tylko zaznaczam, że te bezwzględne wartości to nie jest jedyny punkt odniesienia i odczytywania tych norm. I jeszcze podam Państwu taką ciekawostkę, jak stan naszego środowiska sprzed ery telekomunikacji bezprzewodowej. Jakiego rodzaju promieniowanie mieliśmy wtedy? Czyli innymi słowy, do jakiego rodzaju promieniowania, do jakich wielkości byliśmy dostosowywani przez naturę przez lata, przez tysiące lat, jako organizmy ludzkie i również organizmy zwierzęce i roślinne, bo przecież my współgramy z naturalnym promieniowaniem pochodzącym z natury, natomiast nie jesteśmy dostosowani do tego, co stworzył współcześnie człowiek. Proszę zobaczyć, ta liczba jest tak mała, że trudno ją nawet odczytać. Jest to 1 milionowa mikrowata na metr kwadratowy. W takim środowisku żyliśmy do niedawna, czyli jeszcze kilkadziesiąt lat temu, możemy powiedzieć śmiało. Problem z normami oficjalnie przyjętymi jest jeszcze taki, że normy te dotyczą ludzi dorosłych i zdrowych, natomiast nie biorą pod uwagę ludzi szczególnie wrażliwych na różne bodźce środowiskowe, m.in. na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł i do takich osób na pewno zaliczamy małe dzieci i osoby starsze, zaliczamy płody, kobiety w ciąży, zaliczamy osoby, które cierpią na elektrowrażliwość, mają ponadprzeciętną wrażliwość na to promieniowanie, jak również na inne czynniki pochodzące ze środowiska. Są też ludzie, którzy są po prostu chorzy, mają osłabiony układ immunologiczny i tak dalej, więc te wszystkie osoby mają o wiele mniejszą odporność na tego typu czynniki, jak pole elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń bezprzewodowych. I jeszcze jeden problem. Normy te zostały ustalone tylko z uwzględnieniem promieniowania o charakterze termicznym. Nie brano pod uwagę przy ich ustalaniu skutków nietermicznych promieniowania elektromagnetycznego. Według wielu naukowców zajmujących się tym tematem, te oficjalnie ustalone normy, zarówno w Polsce, jak i w krajach zachodnich, nie chronią człowieka, nie chronią jego zdrowia, ani nawet życia. Pole elektromagnetyczne oddziaływuje na nasz organizm w zależności od kilku czynników. Ja sobie te czynniki wyszczególniłam. Jeżeli ktoś z Państwa dostrzega jeszcze jakieś inne, to zapraszam do tworzenia tej treści tutaj i uzupełniania jej w komentarzach. Jak najbardziej można się podzielić swoją dodatkową wiedzą, której tutaj nie uwzględniłam. I zapraszam Państwa, którzy bardziej znają się na tym temacie, zgłębili go również przynajmniej tak jak ja, aby uzupełniać tą moją wiedzę, ewentualnie mnie gdzieś poprawiać, z tego względu, że jest to temat niezmiernie złożony, łączący wiedzę z różnych dziedzin i jest naprawdę ciężko zgrabnie go ująć w jednej prezentacji tworzonej przez jednego autora. Więc pierwszym takim czynnikiem oddziaływania PEM na organizm to jest odległość od źródła promieniowania. I znowu wezmę za przykład odległość od telefonu komórkowego. Im dalej jest on od naszego ciała, szczególnie w trakcie rozmowy, tym lepiej. I wpływ tego promieniowania, to jest zasada absolutnie wynikająca z czystej fizyki, maleje bądź rośnie z kwadratem odległości. Czyli jeżeli zwiększymy odległość 2 razy, dwukrotnie od źródła promieniowania, to
siła tego promieniowania, siła jego oddziaływania na nasz organizm spadnie 4-krotnie. Kolejny czynnik to częstotliwość fal i to już wyjaśniałam przy ilustracji dotyczącej promieniowania jonizującego i niejonizującego. Tam pamiętają Państwo tą falę. W zależności od tego, czy ta fala jest dłuższa, czy krótsza, czy jej częstotliwość jest mniejsza, czy większa, będzie ona inaczej oddziaływać na nasz organizm. Kolejna rzecz to natężenie pola elektromagnetycznego i tutaj możemy sobie to porównać do działania żarówki, takiej jeszcze w starym wydaniu, która nie tylko świeciła, ale i grzała. Im większa moc żarówki, im więcej watów, tym mocniej świeci i tym mocniej grzeje. Im mniejsza ta moc żarówki, tym mniej wpływa na nasz organizm, tym mniej nas oświetla. Także to właśnie mniej więcej o to chodzi w tym natężeniu pola elektromagnetycznego. Następny czynnik to czas ekspozycji. Inaczej wpłynie na nas komórka, jeżeli rozmawiamy z kimś przez 15 sekund, a inaczej, jeżeli przez godzinę. I częstotliwość ekspozycji, jeżeli będziemy przez komórkę rozmawiać raz na miesiąc albo będziemy rozmawiać przez nią codziennie przez wiele godzin, to na pewno wpływ na nasz organizm będzie diametralnie inny. I teraz przechodzę do zaprezentowania Państwu tych publikacji, na których się oparłam. I pierwsza książka, którą przeczytałam w języku angielskim, The Non-Tinfoil Guide to EMF. Przetłumaczyłam ten tytuł na język polski dla tych z Państwa, którzy nie znają języka angielskiego. Moja propozycja tłumaczenia, wszystko co będę tłumaczyć, wszystkie tytuły, bo zaraz będę przedstawiać Państwu kolejne źródła i one głównie będą w języku angielskim. Będę przedstawiać moje tłumaczenia, moje propozycje tłumaczeń. To nie są, zaznaczam, oficjalne tłumaczenia. Więc tytuł tej książki Niefoliarski przewodnik po polach elektromagnetycznych. Jak sam tytuł wskazuje, jest to książka na tematy poważne, napisana w sposób lekki, przystępny, taki, który jest dobry, dopasowany do przeciętnego czytelnika. Bardzo ciekawa treść, bardzo dobrze udokumentowana książka. I dzięki materiałom źródłowym podanym w tej książce dotarłam do kolejnej książki. Jest to książka napisana przez 2 naukowców związanych z dziedziną medycyny, z tytułami doktorskimi, Elizabeth Ploret i Marcus Ploret. EMF Freedom, Solutions for the 21st Century Pollution, w tłumaczeniu pola elektromagnetyczne, skażenie XXI wieku, jak się przed nim ochronić. Ta książka jest jeszcze lepiej udokumentowana. Z niej zaczerpnęłam sporo artykułów naukowych, które w całości przeczytałam. Zaglądałam do tych materiałów źródłowych wszędzie tam, gdzie informacja w książce była dla mnie niewystarczająca, bądź niejasna, bądź wręcz niewiarygodna. Chciałam sprawdziłam rzetelność źródeł i uważam, że tak, ta książka jest bardzo dobrze udokumentowana. Część z tych artykułów wyciągnęłam na wierzch, przeczytałam, wydrukowałam i Państwu dzisiaj też przedstawię. Natomiast ci, co chcieliby bardziej zgłębić temat, zachęcam do lektury samej książki. Dostępna jest na Allegro. Tak samo poprzednia pozycja i kolejna. Te książki można już nawet na Allegro albo na Amazonie dostać i dotrzeć sobie do źródeł naprawdę rzetelnych i naukowych. I kolejna książka to Dirty Electricity, brudna elektryczność, elektryfikacja a choroby cywilizacyjne, napisana przez lekarza epidemiologa, który skupiał się na medycynie pracy i co ciekawe urodził się w 1932 roku, Samuel Milam, więc jego perspektywa, jego badań jest bardzo ciekawa i tutaj jest właśnie mowa o niższych częstotliwościach, o wpływie zwykłych urządzeń elektrycznych i kabli, linii przesyłowych na to, co się dzieje w naszym otoczeniu i na promieniowanie, na które jesteśmy narażeni. Jest to nowość na pewno, ten temat, tak jak już wspominałam, nowość dla wielu osób, nawet tych, które są świadome promieniowania z urządzeń bezprzewodowych. Tutaj warto też się zgłębić w ten temat. Kolejny tytuł to nasza polska książka napisana przez Władysława Traczyka. Książka dla studentów medycyny, fizjologia człowieka w zarysie. Do tej książki w zasadzie powróciłam, bo jest to książka z moich studiów. Powróciłam tylko w konkretnych kwestiach, które chciałam sobie odświeżyć, a które były związane właśnie z tematem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. No i myślę, że też dla tych szczególnie inżynierów, którzy nie za bardzo znają się na fizjologii człowieka, gorąco zachęcam do zapoznania się z fizjologią człowieka. Nie jest to nauka tajemna, nie trzeba być lekarzem, żeby to zgłębiać. Jeżeli ktoś nie wierzy, nie dowierza, proszę zgłębić tą wiedzę po to, aby znaleźć pewne powiązania w zjawiskach, jakie występują w naszym otoczeniu i w naszych organizmach.
No i teraz przechodzimy do artykułów naukowych, głównie z PubMedu, czyli takiej największej chyba bazy artykułów o charakterze medycznym, naukowych, które spełniają bardzo ostre rygory pisania artykułów naukowych, które są recenzowane. I już nie będę czytać tutaj po angielsku tych tytułów, natomiast będę przedstawiać na planszy te artykuły. Mogą Państwo sobie zobaczyć, z którego roku jest dany artykuł, kto go napisał. I również w opisie filmu będzie to podlinkowane, można bezpośrednio dojść do artykułu, natomiast ja pozwoliłam sobie podjąć próbę tłumaczenia poszczególnych tytułów i przedstawić Państwu te artykuły już w postaci przetłumaczonych tytułów. Więc tutaj ten artykuł, tytuł tego artykułu: smartfony i inne nowoczesne urządzenia przenośne u pacjentów z epilepsją. Jest to znak zapytania, problem otwarty. Do tego artykułu akurat doszłam niezależnie od książek, od materiałów źródłowych. Po prostu zastanawiałam się nad wpływem promieniowania pochodzącego z urządzeń bezprzewodowych na ludzi, którzy cierpią na epilepsję, na dzieci, które cierpią na padaczkę, dlatego że chyba największy procent osób chorych, które zgłaszają się do mnie, to właśnie są ludzie z problemami padaczki, a w szczególności dotyczy to dzieci. Więc ten temat jest mi bliski i tutaj też uczulam rodziców takich dzieci, no i w ogóle osoby cierpiące na epilepsję. Kolejny artykuł: spostrzeżenia psychiatry na temat zmian osobowości powodowanych przez przenośne urządzenia telekomunikacyjne. Następny: rdzeń kręgowy jako naturalna antena odbiorcza dla fal elektromagnetycznych występujących w otoczeniu. Potencjalne konsekwencje dla centralnego układu nerwowego. Kolejny: przegląd badań naukowych wykazujących istnienie zagrożenia zdrowotnego dla ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej. Od objawów nadwrażliwości po nowotwory. I tutaj mamy opracowanie, o którym wspomniałam, na podstawie którego określone zostały normy biologiczne promieniowania i tłumaczę: zapobieganie, diagnostyka i leczenie dolegliwości zdrowotnych i chorób powodowanych przez pola elektromagnetyczne. Wytyczne Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej EUROPAEM z 2016 roku. Kolejny artykuł: dolegliwości i choroby subiektywnie odczuwane przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, tutaj są polscy autorzy, między innymi pani profesor Alicja Bortkiewicz, między innymi pan profesor Marek Zmyślony, oboje związani z Instytutem Medycyny Pracy. Nie jestem pewna co do innych autorów, podejrzewam, że oni też są związani jako zespół z tym instytutem. No i też znamienne, że jest ten artykuł wydany tylko w języku polskim. No ale tutaj mamy już chyba jedyny artykuł naukowy autorstwa pani profesor Bortkiewicz w języku polskim. I widzą Państwo, tytuł przeczytam dla tych, którzy nie patrzą na ekran: badania skutków biologicznych działania PEM o częstotliwościach emitowanych przez telefony komórkowe. Kolejny to nie jest artykuł, ale wywiad z panią profesor Bortkiewicz: elektrosmog nie jest obojętny dla zdrowia. Wywiad opublikowany przez Tygodnik Spraw Obywatelskich. Tutaj mamy wykład pani profesor Bortkiewicz na jednej z konferencji organizowanych przez miasto Kraków, o których wspomniałam. Wykład poświęcony jest korzystaniu z telefonów komórkowych. Tytuł wykładu: korzystanie z telefonów komórkowych, a ryzyko wystąpienia nowotworów w obrębie głowy. Bardzo alarmujący wykład. On jest powiązany z publikacjami, też z artykułem naukowym związanym z metaanalizą, jakiej dokonała pani profesor wraz ze swoim zespołem na temat wpływu telefonów komórkowych na powstawanie m.in. raka mózgu. To też można sobie odnaleźć na YouTubie. Zapraszam gorąco do wysłuchania i też ten film jest na mojej stronie internetowej wśród innych filmów przedstawiających inne wykłady pozostałych wykładowców, którzy przyjechali z całego świata, właśnie zjeżdżali się na te konferencje organizowane przez władze miasta Krakowa. I kolejny artykuł: śmiertelność z powodu nowotworów, a stacje bazowe telefonii komórkowej w mieście Belo Horizonte w stanie Minas Gerais w Brazylii. I kolejny artykuł: telefony komórkowe, aparaty ortodontyczne, kolczyki oraz metalowe protezy biodrowe mogą zwiększać absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w ciele człowieka. Nie jest to ściśle naukowy artykuł, jest to taka publikacja popularno-naukowa, bym powiedziała, ale bardzo dobrze udokumentowana.
Na dole są odniesienia do rzetelnych już źródeł naukowych i tam można sobie sprawdzić. Myślę, że to jest bardzo wartościowa publikacja. Kolejny artykuł, tym razem już stricte naukowy. Promieniowanie emitowane przez urządzenia bezprzewodowe wpływa na krew, serce i autonomiczny układ nerwowy. Jest to artykuł autorstwa Magdy Havas, fantastycznie napisany, bardzo przystępnie i bardzo ładnie zilustrowany. Zachęcam tych z Państwa, którzy znają angielski na tyle, żeby czytać po angielsku, do zapoznania się z całością artykułu, nie jest długi. I kolejny, nadwrażliwość elektromagnetyczna, coraz większe wyzwanie dla lekarzy. Tutaj natomiast mamy do czynienia z całym grubym raportem dotyczącym pewnego badania na noworodkach przeprowadzonego. Nie jest to kilkustronicowy artykuł, ale trochę grubszy raport. On nie jest związany z problemem promieniowania elektromagnetycznego, ale z problemem zanieczyszczeń w krwi pępowinowej. Tytuł: Substancje toksyczne w organizmach noworodków. Ja zgłębiłam to zagadnienie z tej racji, że również ono zahacza o wpływ promieniowania na zdrowie płodów, również na kobietę ciężarną i chciałam po prostu sprawdzić pewne rzeczy i wydaje mi się, że ten raport jest bardzo dobrą ilustracją do całego zagadnienia, całej mojej prezentacji. Ja tylko sygnalizuję, że coś takiego, takie badanie było przeprowadzone na dzieciach nowonarodzonych, a konkretnie na krwi pępowinowej i wykazano, jak bardzo jest zanieczyszczona, a o przyczynach, dlaczego tak się dzieje, to jest właśnie osobny temat, który gdzieś tam łączę również z promieniowaniem. Ściślej to wyjaśnię już w kolejnych odcinkach mojej prezentacji. I tutaj mamy kolejny, nie tyle artykuł, co takie opracowanie, o którym wspomniałam, które nam wskazuje normy różnego rodzaju obciążeń środowiskowych dla człowieka i między innymi normy dla promieniowania elektromagnetycznego, ale właśnie w tym ujęciu biologicznym, nie dla firm telekomunikacyjnych. I między innymi też właśnie na podstawie tego opracowania przedstawiłam Państwu te normy. Tłumaczenie. Wytyczne Niemieckiego Instytutu Biologii Budowlanej i Zrównoważonego Rozwoju, skrót IBN, z 2015 roku. Trochę toporne tłumaczenie, ale już z takim tłumaczeniem się gdzieś tam spotkałam, jeśli chodzi o nazwę tego instytutu, dlatego według pewnych zasad nie tworzę już własnego tłumaczenia, tylko to powtarzam dla jednolitości nazewnictwa. I tutaj mamy kolejny wykład innego wykładowcy, który wystąpił na konferencji w Krakowie, pana profesora Ole Johanssona. Fragment tego wystąpienia Państwu już na wstępie przedstawiłam. Przedstawię jeszcze jego dłuższą wypowiedź dalej. Bardzo gorąco zachęcam do zapoznania się z tym wykładem. Można znaleźć na YouTubie. Tutaj myślę, że z tej planszy można sobie swobodnie dojść do źródła, jak również z linku, który podam w opisie filmu. Kolejny artykuł. Wpływ aparatu ortodontycznego na oddziaływanie pola elektrycznego pochodzącego z telefonu komórkowego oraz tempo pochłaniania energii przez tkanki. Następne. Badania epidemiologiczne świadczące o istnieniu zagrożenia zdrowotnego stwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej. Tutaj z kolei mamy artykuł nienaukowy, ale na stronie miasta Krakowa, kraków.pl, dotyczący zmiany klasyfikacji PEM przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Też gorąco zachęcam, żeby się z tym zapoznać. Kolejny artykuł po angielsku. Przegląd i podsumowanie badań epidemiologicznych opublikowanych po zakwalifikowaniu pól elektromagnetycznych pochodzących z urządzeń bezprzewodowych jako możliwy czynnik kancerogenny przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem w 2011 roku. I tu kolejny artykuł. Uszkodzenie komórek nerwowych w mózgu ssaka wskutek ekspozycji na mikrofale pochodzące z telefonu komórkowego. I teraz jeden z takich naprawdę bardziej znamiennych artykułów, do których też stworzyłam ilustrację, wzorując się trochę na pracy Magdy Havas. Przedstawię to w dalszych częściach mojej prezentacji w kolejnych odcinkach. Jest to praca wykonana i opisana przez Santiego i współtwórców. I tłumaczenie tytułu przedstawiam. Badanie stanu zdrowia ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej. Czynnik odległości od źródła promieniowania i płci. I już ostatni artykuł naukowy. Ryzyko dolegliwości zdrowotnych subiektywnie odczuwanych przez użytkowników telefonów komórkowych w Polsce. Badania epidemiologiczne. Proszę zobaczyć, znowu mamy tutaj polskich autorów. I jeszcze jedno źródło w postaci prezentacji nagranej w formie filmiku YouTube autorstwa Pawła Wypychowskiego o brudnej elektryczności. Znowu powracam do tego tematu niszowego. Bardzo gorąco zachęcam do zapoznania się z tym wykładem.
bardzo fachowym. Pan Paweł Wypychowski jest unikatowym fachowcem, gdyż jest on nie tylko inżynierem telekomunikacji, ale również człowiekiem, który od lat zgłębia prawa fizjologii człowieka ze względów medycznych, ze względów też osobistych, ponieważ kiedyś bardzo chorował i dzisiaj łączy te dwie dziedziny. Takich fachowców nam brakuje, więc jego wiedza jest naprawdę cenna i zapraszam w ogóle do zapoznania się z jego wszelkimi publikacjami w internecie, jest ich trochę. Są bardzo przystępny sposób i fachowy, a z drugiej strony właśnie przystępny i profesjonalny przedstawione. No i myślę, że to wszystko na dzisiaj. Tytułem wstępu, bardzo długiego wstępu, ale myślę, że bardzo ważnego. Tak jak mówiłam, bardzo mi zależało na przedstawieniu tych źródeł, na których się opierałam i jeszcze raz zaznaczam, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Tych badań jest naprawdę dużo i będę cały czas, tak jak mówiłam, wskazywać pod każdym kolejnym odcinkiem dotyczącym tego tematu, który dzisiaj rozpoczęłam, te źródła, po to, aby nikt nie miał wątpliwości, nikt nie pomyślał, że ja sobie coś wymyśliłam. I też chciałam tak uprzedzić, że to, co będę przedstawiać, nie jest przeciwko nowoczesności, nie jest przeciwko telefonom komórkowym, urządzeniom bezprzewodowym. Jest bardziej za tym, aby korzystać z tych urządzeń, ale w sposób mądry, w sposób bezpieczny. Czyli oczywiście, że będzie się to wiązało z pewnym ograniczeniem wykorzystania tych urządzeń, ale myślę, że warto się nad tym pochylić i nie ma się co przerażać, nie ma się co zrażać. Tak jak mówiłam, ten temat jest bardzo kontrowersyjny i w związku z tym niektórzy ludzie na ten temat po prostu milczą, nie podejmują go. To jest w najlepszym przypadku. W gorszym przypadku śmieją się z niego, wyszydzają, dyskredytują. Niestety brakuje głębszej rozmowy merytorycznej. Można się z czymś nie zgadzać, można mieć zupełnie inne zdanie niż to, które ja tutaj przedstawiam. To znaczy, ja też nie przedstawiam jednoznacznego zdania. Jak Państwo zobaczą, poszczególni naukowcy pod niczym nie stawiają kropki. Najczęstsze zdanie podsumowujące ich badania jest takie, że są bardzo silne przesłanki, aby te badania dalej kontynuować, pogłębiać i to już teraz, dlatego że potencjalne bezpieczeństwo jest bardzo duże. Natomiast nic nie jest jednoznaczne do końca, więc najlepiej dyskutować na ten temat i używać argumentów merytorycznych i nie tylko z dziedziny fizyki, inżynierii, ale również z dziedziny fizjologii, bo niestety, jeżeli inżynierowie podejmują ten temat, to problem jest z tym, że nie za bardzo znają się na funkcjonowaniu organizmu człowieka. Jeżeli z kolei lekarze podejmują ten temat, to nie za bardzo orientują się w dziedzinie fizyki. No, oczywiście na medycynie fizyka też jest istotna i jakiś zakres tej fizyki na pewno znają, natomiast nie za bardzo orientują się w temacie inżynierii telekomunikacyjnej. Może tak precyzyjniej bardziej to ujmę. I my musimy gdzieś znaleźć wspólne pole, zacząć dyskutować. Zachęcam lekarzy, żeby zgłębiali te aspekty inżynieryjne, a z kolei inżynierów, żeby zgłębiali aspekty fizjologii człowieka, bo to nie są tematy zamknięte, tajemne, tylko dla profesjonalistów. Każdy może zacząć się uczyć i to zgłębiać. Mniej lub bardziej profesjonalnie, ale przede wszystkim rozmawiać. I chodzi o to, abyśmy po prostu wszyscy byli zadowoleni, aby korzystać z tego, co daje nam nowoczesna technologia w sposób rozsądny i aby przede wszystkim być zdrowym. Zapraszam do kolejnych odcinków. Myślę, że już będą bardziej takie praktyczne, związane już ściślej z naszym zdrowiem i że wiele wniosą w Państwa życie i w podejście do Państwa zdrowia i uświadomienie sobie, że dieta to nie wszystko. Ja jestem dietetykiem i ludzie, którzy do mnie przychodzą, to przede wszystkim po to, aby rozwiązać ich problemy dietetyczne, ale chciałabym jednocześnie uświadamiać o innych czynnikach zdrowia. I jednym z tych innych czynników, ważnych czynników zdrowia jest właśnie promieniowanie, pole elektromagnetyczne generowane przez urządzenia bezprzewodowe. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.